Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części spotkania dotyczącego relacji rówieśniczych. Tym razem powiemy sobie o jakościowych różnicach w kontaktach, ale także ogólnie w relacjach z perspektywy zarówno samego dziecka w spektrum autyzmu, jak i jego rówieśników. Dlatego, że jedna i ta sama sytuacja zupełnie inaczej jest interpretowana przez dzieci w spektrum, a inaczej przez rówieśników. Moi drodzy, prawda jest taka, że sama jakość, sama ilość doświadczeń, jakie mają rówieśnicy neurotypowi, a właśnie dzieciaki w spektrum autyzmu, jest znacząco inna u nich, ze względu właśnie na te różnice, o których dzisiaj sobie powiemy. Tak jak powiedziałam, jest to druga część tego cyklu, przed nami jeszcze dwie, a te dwie będą poświęcone w całości strategiom, tak? Jak pomagać, jak rozwiązywać pewne trudności, stąd kolejne dwa spotkania jeszcze przed nami. W takim razie, moi drodzy, zacznijmy od samego początku, a więc od tego, jaka jest istota, w czym tkwi istota umiejętności społecznych i dlaczego w kontekście spektrum autyzmu my mówimy, że jest to bardzo ważne. Tak jak powiedziałam Wam na początku, właśnie te przyjaźnie naszych dzieciaków, one są nieco inne niż przyjaźnie dzieci neurotypowych. Z tego powodu, że w przypadku dzieci w spektrum ta przyjaźń podąża za jego etapem rozwojowym, a nie za wiekiem biologicznym. To jest, moi drodzy, tak naprawdę najwłaściwsze wyjaśnienie, ponieważ możemy mieć dzieciaka w spektrum autyzmu, który ma lat na przykład 13, a jednocześnie to właśnie 13-letnie dziecko może funkcjonować w przestrzeni społecznej i w takiej płaszczyźnie umiejętności społecznych na poziomie na przykład 5 czy 9-letniego dziecka, czyli zdecydowanie inaczej to dziecko będzie funkcjonowało na poziomie grupy rówieśniczej niż jego rówieśnicy z punktu widzenia tego wieku biologicznego. Głównym też takim nie tyle problemem, co różnicą jest, moi drodzy, także to, że dzieci w spektrum autyzmu, one bardziej niż takim aspektem społecznym w tych kontaktach rówieśniczych, czy tą przestrzenią taką emocjonalną, która jest jakby wyznaczona również w przyjaźniach, jest nieco inna, prawda? Bo dzieciaki w spektrum, one są mniej zainteresowane właśnie tą sferą społeczną, emocjonalną, natomiast bardziej są zainteresowane w budowaniu tych przyjaźni na wspólnych zainteresowaniach, prawda? Czyli tam przyjaźń pojawi się, czy może być naprawdę jakościowo bardzo dobra, jeśli opiera się o wspólne zainteresowania. Natomiast mniej jest jednak takich czynników związanych z emocjami, uczuciami czy samymi relacjami społecznymi. Dlaczego? Dlatego, że same umiejętności społeczne dzieciaków w spektrum są nieco inne niż dzieci neurotypowych. Doskonale, moi drodzy, wiemy, że przecież w momencie, kiedy dziecko stoi na ścieżce diagnostycznej, to między innymi właśnie te umiejętności społeczne są wyznacznikiem tego, czy dziecko w spektrum jest, czy też nie, czy otrzyma taką diagnozę, czy też nie otrzyma. Właśnie dlatego, że te umiejętności społeczne są również oceniane. I między innymi musimy się dopatrywać, ale także widzimy jednocześnie, że właśnie w spektrum autyzmu ten to myślenie, czy jakby dostrzeganie tego, że inni ludzie mogą dostrzegać coś innego, mogą czuć się inaczej w danej sytuacji, mogą również mieć inną perspektywę pewnej sytuacji, bywa dla osób w spektrum po prostu trudnością. Taką dodatkową trudnością, a jednocześnie umiejętnością społeczną, która jest nieco zakłócona, to jest, moi drodzy, rozumienie na przykład mowy ciała, mimiki twarzy, emocji, afektu, który na tej twarzy się pojawia, a jednocześnie jest niezwykle istotny z punktu widzenia komunikatu, który do nas płynie, także w tej przestrzeni rówieśniczej. Kolejny kłopot właśnie w tym obszarze umiejętności społecznych to także taka trudność z przystosowaniem się do nowych, niespodziewanych sytuacji społecznych, ale także do takiego rozwiązywania problemów społecznych, prawda? Które tak naprawdę w każdym momencie napotykamy w naszym życiu czy dniu codziennym, jak choćby to, że ktoś może mieć odmienne zdanie do naszego, albo jak wyrazić w sposób społeczny
To, że się z kimś nie zgadzam, że chcę postawić na swoim, że chcę przekonać argumentami do swoich racji, to jest duży problem w spektrum autyzmu. Rozumienie takich niepisanych zasad społecznych, prawda? My mamy całą masę takich zasad, które nigdzie są niezapisane, nigdzie nie są wyjaśnione czy wytłumaczone, a jednocześnie wiemy, że obowiązują. Natomiast ta oczywista oczywistość niekoniecznie funkcjonuje w spektrum autyzmu. My musimy doskonale, jakby inaczej, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że umiejętności społeczne, moi drodzy, czyli cała paleta różnych rzeczy jest absolutnie niezbędna do tego, by w ogóle być zdolnym do budowania satysfakcjonujących, poprawnych, zdrowych relacji z rówieśnikami, a tym samym do nawiązywania przyjaźni, które są długotrwałe, które dają satysfakcję obu stronom w tym układzie. Te relacje rówieśnicze są również takim wyznacznikiem do tego, żeby jednostka, każdy człowiek, każdy z nas miał wysoką wartość samego siebie, żeby czuł się dobrze z samym sobą, ale także w otoczeniu ludzi, którzy się gdzieś tam znajdują. I wreszcie te relacje rówieśnicze, one pomagają w takim poczuciu przynależności. Pamiętajcie, że każdy człowiek jest jednostką społeczną, potrzebuje kontaktów z drugim człowiekiem, bez względu na to, jakie te kompetencje czy umiejętności społeczne posiada. Im oczywiście wyższe te kompetencje, tym jakby łatwiej jest nam w te relacje wchodzić. Natomiast im mniejsze kompetencje, tym trudniej jest to realizować, ale jednocześnie ta potrzeba w nas tkwi. I oczywiście, moi drodzy, niezależnie od tego, czy dane dziecko ma jednego, czy wielu przyjaciół, być może częściej woli przebywać w samotności, te umiejętności społeczne, które są naprawdę, mają taki cały wachlarz jednak takich odtikowań, prawda? Pozwala po prostu zachować nam się odpowiednio, społecznie, akceptowalnie w różnych sytuacjach społecznych. Bez względu na to, czy mówimy o sytuacji społecznej na zasadzie takiej, że mam porozmawiać ze sprzedawcą w sklepie, albo mam uczestniczyć w jakichś spotkaniach rodzinnych, czy bawić się z kolegami na placu zabaw. Tam wszędzie potrzebne są umiejętności społeczne. Natomiast w przypadku dzieci w spektrum autyzmu nie jest to oczywiste. Wręcz powiedziałabym, że w wielu przypadkach, jak nie w większości, jest to bardzo, bardzo duża trudność. Tak naprawdę, moi drodzy, wszystko zaczyna się od dzieciństwa. To, co powiedziałam i tłumaczyłam w pierwszej części, dlatego że samotność w dzieciństwie, która towarzyszy dzieciom w spektrum, ma konsekwencje na całe życie. Wiele dzieci w spektrum autyzmu z różnych powodów, moi drodzy, nie tylko tego, że może nastąpić na przykład zakłócenie pewnych relacji na poziomie domu, tak? Czyli tej przestrzeni rodzinnej. Być może zbyt późne na przykład diagnozowanie, a tym samym tkwienie w takiej niemożności ustalenia własnej tożsamości. Różne rzeczy, różne czynniki na to będą wpływać, ale jednocześnie będą skutkować pewną formą traumy, która za tymi dzieciakami w dalszych etapach ich życia po prostu będzie się ciągła i przynosiła oczywiście liczne konsekwencje. Niemniej jednak dzieci, które nie mają przyjaciół, które nie mają kontaktów z rówieśnikami, one w konsekwencji dalszego życia, one są narażone na zdecydowanie wyższy poziom lęku. Zdecydowanie częściej przytrafiają im się epizody depresyjne, ale także w takiej czystej postaci depresja. Te dzieciaki częściej sięgają do zachowań takich niepożądanych, ale także tych, które określamy mianem zachowań na przykład autoagresji, prawda? Czyli formy na przykład samookaleczeń, myśli samobójcze. I w miarę tego, jak potrzeba kontaktu z rówieśnikami, niemożność realizacji tej potrzeby narasta, a jednocześnie dziecko ma wysoką świadomość tej niemożności czy trudności, które temu towarzyszą, właśnie ta przestrzeń autoagresji może się niestety zwiększać, a tym samym rzeczywiście przekładać się na liczne problemy i ze zdrowiem psychicznym, i ze zdrowiem somatycznym, dlatego że oprócz tego, że mogą być zwykłe takie, w cudzysłowie już zwykłe oczywiście, problemy na przykład ze snem, czy zaburzenia odżywiania, czy zwiększone ryzyko chorób zapalnych, to zwiększa to również ryzyko wystąpienia na przykład zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych, czy chorób psychicznych. I moi drodzy, nam się wydaje, że dzisiaj
albo inaczej, jakbyśmy sobie tak przeanalizowali różne sytuacje i kwestie, to byśmy powiedzieli, ale po co ci rówieśnicy? Niech się dzieciak spełnia w swoich zainteresowaniach, niech, jeżeli chce być w samotności, bardzo proszę, jest spokojny, szczęśliwy i tak dalej. Tylko pytanie brzmi, czy na pewno? Czy na pewno temu naszemu samotnikowi, który spędza miliony godzin przed wysokimi technologiami, bo rzekomo w coś gra, bo rzekomo coś projektuje, bo jest szczęśliwy czytając książki, bo jest szczęśliwy układając kolejną paczkę klocków Lego i tak dalej, nie mając przyjaciół, nie mając kontaktów z rówieśnikami. To tylko pozory, moi drodzy. To jest kwestia takiego zachowania nie manipulacyjnego, ale takiego zachowania unikającego, ponieważ skoro ponoszę po raz kolejny porażkę, po raz kolejny zostaję odrzucony przez przyjaciół, nie mam wspólnej przestrzeni do rozmowy, do komunikacji, do dialogu, do tematu o zainteresowaniach, to znaczy, że nie jestem częścią tej społeczności. Moja podstawowa potrzeba bycia częścią grupy społecznej jest niezaspokojona, więc jakoś inaczej muszę sobie z tym poradzić. W związku z tym najprościej jak się da, można to określić, moi drodzy, że posiadanie tylko i wyłącznie jednego przyjaciela, takiego człowieka, na którego zawsze mogę liczyć, z którym mogę pogadać, którym nie rozumie, może skutkować zwyczajnie, moi drodzy, wyższą samooceną, wyższą i większą pewnością siebie, poczuciem własnej wartości, ale także jest taką niejako bańką ochronną właśnie przed tym, żeby popaść w głębsze problemy ze zdrowiem psychicznym czy problemami fizjologicznymi. Niby trywialne, a jednak bardzo, bardzo istotne, a z drugiej strony bardzo mocno lekceważone przez osoby dorosłe. Czasami, moi drodzy, zdarza się tak, że dzieci, które mają głębsze problemy wynikające ze spektrum, bo są na przykład dziećmi niewerbalnymi, bo mają większe rozregulowanie sensoryczne, bo mają kłopoty w postaci właśnie zachowań niepożądanych, prawda? Więc rodzice, czy główni opiekunowie wychodzą z założenia, że trzeba chronić to dziecko, tak? A więc żeby nie było etykietowane, żeby nikt nas palcami nie wytykał, żeby nikt gdzieś nie komentował pokątnie, jakie to ono jest niegrzeczne, albo jaka ja jestem nieporadna wychowawczo. Co robią opiekunowie? Zamykają się w czterech ścianach. Zamykają dziecko w przestrzeni domowej i nawet jeżeli ci opiekunowie gwarantują naprawdę wszystko tym dzieciakom, tak? Zabawę, kontakt, w sensie ja i moje dziecko, każdą nie tyle zachciankę, co potrzebę, prawda? Spełniają, to niestety jest to duży błąd. Ochrona dziecka czy uniemożliwianie mu kontaktu z dziećmi jest naprawdę bardzo dużym błędem, dlatego że skoro dziecko ma spektrum, to znaczy, że ma trudności w kontaktach społecznych, w interakcji społecznej, w budowaniu komunikatów społecznych. A więc naszym zadaniem jest pokonywanie tych trudności, tych barier, rozbijanie muru zamczyska, w którym nasze dziecko się znajduje i wychodzenie naprzeciw tym problemom. I to nie o to chodzi, żeby rzucać dziecko na głęboką wodę, kiedy dziecko nie ma kompetencji do tego. Naszym zadaniem jest to, aby te kompetencje budować, aby pozwalać dziecku na radzenie sobie z wyzwaniami. Dziecko potrzebuje kontaktów z rówieśnikami, tak jak każdy z nas potrzebuje, moi drodzy, powietrza do życia. Właśnie tym takim wiatrem w żagle, tą motywacją do dalszego działania, rozwoju, nauki jest właśnie przestrzeń rówieśnicza i o niej nie wolno nam zapominać. Dzisiaj nie mówimy o strategiach, natomiast mówimy o tym, co stanowi taką główną barierę do tego, że te relacje się nie budują, albo jest duży kłopot w tej przestrzeni, albo czasami zwyczajnie jest pewna niemożność, aby te relacje się zbudowały odpowiednio. Przestrzeń dotycząca umiejętności i kompetencji komunikacyjnych. Pamiętajcie o tym, że czym innym są kompetencje językowe, a czym innym są kompetencje komunikacyjne. To są dwa różne obszary. To znaczy, że dziecko może być niewerbalne, natomiast może świetnie komunikować swoje potrzeby z użyciem komunikacji alternatywno-wspomagającej. I tutaj, moi drodzy, zakładanie, że jak dziecko posługuje się jakąkolwiek inną formą niż werbalizacją, typu pokazuje obrazki, to z automatu jest wykluczone z rozwoju mowy. Jest to bzdura, mit i kłamstwo. Absolutnie nie. W wielu przypadkach wielu dzieciom właśnie rozwiązuje się niejako język dzięki temu, że
może rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne przy użyciu gestów, przy użyciu obrazków. Dlaczego? Dlatego, że staje się spokojniejsze, że ma mniej zachowań niepożądanych, a jednocześnie może zakomunikować, że chce wodę, a nie sok, że chce bawić się misiem, a nie chce bawić się klockami, że chce dzisiaj oglądać sobie Toy Story, a niekoniecznie Kung Fu Pandę, bo potrafi to zakomunikować poprzez obrazki, czyli tych zachowań niepożądanych jest zdecydowanie mniej. Natomiast rzeczywiście mamy taką trudność na początku na poziomie rodziców, którzy bardzo często rękami i nogami bronią się przed tą komunikacją alternatywną, bo właśnie błędnie sobie wnioskują, że ta komunikacja zaburzy ten rozwój werbalizacji. A to jest właśnie nie tędy droga. Właśnie ta komunikacja alternatywna bardzo wielu dzieciakom, tym, które mają głębsze trudności wynikające ze spektrum, pomaga. I moi drodzy, zarówno dzieci w spektrum, jak i dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, one mają trudności komunikacyjnej. I nawet jeżeli mamy te dzieciaki, które świetnie się komunikują, przepraszam, używają języka, werbalnego, tak, czyli mówią, być może mają bardzo bogaty zasób słownictwa, wysokie umiejętności językowe, to w tej przestrzeni pragmatyczno-społecznej one sobie nie radzą. Co z tego, że dziecko świetnie rozmawia ze swoimi dziadkami, dorosłymi osobami, jak nie potrafi rozmawiać ze swoimi kolegami. To jest za mało do tego, aby być częścią grupy rówieśniczej. I wracając jeszcze do tej pierwszej grupy dzieciaków, moi drodzy, te dzieci, które nie mają narzędzia do komunikacji, niestety wtórnie pojawia się u nich zwiększony lęk i izolacja. To są dzieci, które rzeczywiście budują wokół siebie takie wielkie zamczysko, otoczone ogromnym murem i łańcuchami, nie dopuszczając do siebie właśnie rówieśników, nie dopuszczając dzieci. Ale w dużej mierze jest to nasza zasługa, właśnie przez to, że my nie pozwalamy tym dzieciom się komunikować, że nie wdrażamy komunikacji alternatywnej, tylko pobożnie się modlimy, niech zacznie mówić. Ale na czym ma zacząć mówić, jak nie ma solidnego fundamentu, jak jest przeciążone zachowaniami niepożądanymi, bo otoczenie nie rozumie, o co temu dziecku chodzi. Więc nie ma przestrzeni na to, aby w sposób spokojny, miarodajny dziecko rozwijało ten język. Oczywiście to jest skrót myślowy, moi drodzy, żeby była jasność, natomiast wielokrotnie już o tym mówiłam i nie chciałabym powielać ciągle tych samych kwestii. Natomiast pamiętajmy o tym, że te dzieciaki, które mają dobre kompetencje językowe, tak? Czyli tutaj mówimy w domyśle zespół Aspergera, to te dzieciaki, moi drodzy, bardzo często mają kłopot z rozpoczęciem rozmowy, aby znaleźć na przykład ciekawą rzecz do powiedzenia, tak? Żeby nie powtarzać ciągle treści dotyczących własnych zainteresowań, żeby znaleźć jakiś temat, który zainteresuje mnie, ale także potencjalnego kolegę. Czasami bywa to wręcz niemożliwe, bo dziecko jest tak zafascynowane tylko jednym obszarem tematycznym, że nie ma tam przestrzeni na to, aby przemycić inny temat. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy dziecko, które dokładnie wie wszystko o najróżniejszych skałach, albo totalnie wszystko wie na temat czołgów, ale koledzy kompletnie się tym nie interesują, bo kolegów na przykład interesuje Minecraft, którego właśnie nasze dziecko w spektrum autyzmu kompletnie nie wie, o co chodzi. Więc skoro nie mam wspólnych zainteresowań, to nie mam też wspólnego tematu do rozmowy. Skoro nie mamy o czym gadać, no to spadaj, tak? To my nie chcemy się z tobą kolegować, więc to jest duża trudność. Kolejna kwestia, moi drodzy, to to, że dzieci w spektrum bardzo często są zaniepokojone i bardzo mocno zestresowane, bo jeżeli po raz kolejny próbują mówić o swoich czołgach, o swoich dinozaurach, znakach drogowych czy rozkładzie jazdy konkretnego pociągu, to zwyczajnie albo są wyśmiewane, albo są wytykane palcami przez swoich kolegów i koledzy nie chcą rozmawiać o takich rzeczach. Natomiast dziecko nadal nie potrafi tej rozmowy zainicjować. Może być też tak, moi drodzy, że naszym dzieciakom towarzyszy niejako takie konstruktywne obserwacje, natomiast nie interaktywne, tak? Czyli dziecko nie wnioskuje, co jest tematem przewodnim w grupie. Albo nawet jeżeli to dostrzega, to nie generalizuje tej wiedzy, tylko cały czas tkwi w tym swoim przekonaniu, że te czołgi, te znaki drogowe albo mapy świata będą bardziej interesujące dla kolegów. Czasami zdarza się, że nastolatek w spektrum będzie łatwiej nawiązywać, w ogóle dzieci w spektrum, szczególnie te z umiejętnościami językowymi, zdecydowanie łatwiej nawiązują relacje takie społeczno-towarzyskie z osobami dużo starszymi od siebie, niż właśnie
rówieśnikami. Nie dlatego, moi drodzy, że dorośli bardziej motywują takie dziecko do kontaktu. Tu nie chodzi o to, że to nasze dziecko angażuje się społecznie w te relacje. Bardziej ten kontakt z dorosłymi wiąże się z tym, że dziecko się po prostu od tego dorosłego uczy, że zdobywa nowe wiadomości, choćby w obszarze swoich zainteresowań. Kolejna kwestia to to, że dużo dzieci w spektrum ma słabo zintegrowaną komunikację, zarówno tą werbalną, jak i tą niewerbalną, tak? Czyli oprócz tego, że sama werbalizacja, czyli zwyczajnie mówienie, ale także to, co dzieje się w ciele, czyli kontakt wzrokowy, mowa ciała, język ciała, afekt, emocje, mimika twarzy, jest to niestety trudne i pod względem rozumienia, i pod względem takiego korzystania samodzielnego, ale także interpretowania tego, co druga osoba właśnie tymi aspektami chce mi przekazać. Właściwie można powiedzieć, że takie zakłócenie użycia języka z różnych powodów występuje w spektrum, bo dzieci niekoniecznie wiedzą na przykład w kontekście w kontekście sytuacyjnym, ale także osoby, z którą się aktualnie spotykają, jak konkretnie się przywitać, o czym poinformować, jak poinformować o swoich potrzebach, dlatego że mają trudność z generalizowaniem tych umiejętności. A często również, moi drodzy, nasza praca z dzieckiem, która staje się bardzo mocno stolikowa i bardzo mocno sztywna, sprawia, że my uczymy takich umiejętności dla samych umiejętności, natomiast nie uczymy tego, żeby dziecko potrafiło z nich korzystać w różnych przestrzeniach. I to jest też kolejne takie potęgowanie tej sztywności poznawczej, która u tych dzieci i tak przecież występuje. W związku z tym, skoro dziecko nie wie, że do dorosłego, nieznanego człowieka mówi się dzień dobry, bo na przykład wchodzę do sklepu albo staję na przystanek autobusowy, a do kolegi niekoniecznie powiem dzień dobry, tylko powiem siema albo hej, co tam robiłeś? Nasze dzieci tego jakby nie przyswajają tego w sposób naturalny. Takich kwestii muszą być po prostu uczone. Co, kiedy, z kim i jak należy rozmawiać. Inaczej nie ma możliwości stworzenia relacji rówieśniczych. Poza tym pamiętajcie, że duża trudność jest u dzieciaków w spektrum również z odróżnieniem takiego fałszywego od prawdziwego przyjaciela. Właśnie ze względu na ten poziom teorii umysłu, która u tych dzieci występuje, więc czasami wpadają po prostu w kłopoty, gdyż rówieśnicy nakłaniają ich do robienia rzeczy takich nieakceptowalnych, niewłaściwych, tak? Jednocześnie sugerując, że jak zrobisz to czy tamto, to będziesz naszym przyjacielem, wejdziesz do naszej grupy rówieśniczej. I prawda jest taka, że dziecko, które nie potrafi przeanalizować tej mowy ciała, tych komunikatów, uśmieszków, tych słów czy przekazów między przestrzeniami tekstu, zwyczajnie po prostu bezmyślnie często robi rzeczy, które przysparzają mu potem mnóstwo kłopotów, bo dziecko coś zbroiło, bo koledzy go namówili, wszystko spadło na naszego dzieciaka, no i oczywiście dziecko nawet nie potrafi tego wytłumaczyć, tak, że to koledzy namówili, a obiecali, że będę ich kolegą i tak dalej, i tak dalej. I karę oczywiście otrzyma nasze dziecko, ponieważ nie potrafi negocjować, ponieważ nie potrafi przedstawić swoich argumentów, nie potrafi się, moi drodzy, obronić w takiej właśnie sytuacji. Kolejna kwestia to oczywiście nieumiejętność zabawy. I moi drodzy, to jest, można powiedzieć, klucz i sedno całych trudności. Dlatego, że wszystkie dzieci w spektrum, bez względu na poziom funkcjonalny, one bawią się po prostu inaczej niż dzieci neurotypowe. My doskonale wiemy, że w kontekście samej diagnozy przecież zabawa jest również oceniana jako aspekt wyznaczający posiadanie takiej diagnozy albo brak takiej diagnozy. Od najmłodszych lat, moi drodzy, dzieci w spektrum preferują zabawę bardzo schematyczną, bardzo powtarzalną, albo w ogóle zabawy nie prezentują. I o ile dzieci z głębszymi trudnościami, one skupiają się na takiej powtarzalnej zabawie dotyczącej pewnego przedmiotu, jakiegoś elementu danego przedmiotu, to dzieci, które mają tych trudności mniej, czyli można powiedzieć, że funkcjonują bardzo, bardzo dobrze, rodzice są zadowoleni, bo takie mądre dziecko interesuje się szybko literami, cyframi, w ogóle wypowiada się zdecydowanie bardziej takim językiem dorosłym niż
rówieśnicy, więc ono się nie interesuje zabawami, bo on jest stworzony do wyższych celów, tak? I rodzice się tym nie martwią, tylko są dumni, że on się nie bawi tak jak reszta dzieci, bo interesuje się na przykład książkami, mimo że ma 18 czy 20 miesięcy. I to jest, moi drodzy, kłopot potem, kiedy dziecko idzie do przedszkola, dlatego że dziecko, i tutaj mówię o dzieciach z zespołem Aspergera, to są dzieci, które nie potrafią nawiązać kontaktu z rówieśnikami, dlatego że one nie potrafią się bawić. I mimo, że znakomicie mają rozwinięte umiejętności językowe, to nie potrafią tego wykorzystać w budowaniu kontaktów społecznych. One nie potrafią nawiązać odpowiednich relacji. Te dzieci po prostu na poziomie przedszkola muszą być uczone zabawy, bo nie potrafią samodzielnie tej zabawy poprowadzić. Bardzo często jest tak, że w spektrum autyzmu nasze dzieciaki mają kłopot na przykład w zabawach naśladowczych, tak? Czyli w tych podstawowych zabawach, tych pierwszego rzędu można powiedzieć. Nie mówiąc o tej zabawie w udawanie, zabawa, która wiąże się ze współpracą, zabawa na niby, tematyczna, społeczna. No tutaj absolutne duże trudności. Często jest też tak, że dziecko woli bawić się samotnie, w sposób właśnie powtarzalny, natomiast ma duży kłopot z tym, żeby wejść w zabawę w grupę, prawda? Dlatego, że po pierwsze ma dużą niezdolność albo dużą niechęć do przestrzegania na przykład zasad wspólnej zabawy, prawda? Bo zabawa wiąże się na przykład z odgrywaniem jakiejś roli, zabawa wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad i na przykład mamy takiego przedszkolaka, czy dziecko w pierwszych klasach szkoły podstawowej, które będzie chciało się bawić zawsze w ten sam sposób, tak? Kiedy bawimy się w berka, ale dokładnie w tym samym miejscu, na tym samym korytarzu albo na tym samym boisku, bawią się dokładnie taka konkretna ilość dzieci i zawsze berkiem jest w pierwszej kolejności Krzysiu, prawda? I nie ma możliwości zmiany jakiejkolwiek reguły, czy w międzyczasie, nie daj Boże, zmiany reguły, bo wtedy dziecko odwraca się napięcie i po prostu rezygnuje z takiej zabawy. Albo jednocześnie będzie się bawiło w zabawę, którą sam narzuca według swoich zasad. I najlepiej jeszcze, żeby ona zawsze kończyła się w ten sam sposób, a więc kiedy ja wygrywam. Więc tutaj nie ma przestrzeni, moi drodzy, na budowanie relacji, bo każde dziecko chce rywalizować, każde dziecko chce wygrywać, a dziecko w spektrum czasami po prostu nie dopuszcza myśli do takich właśnie kwestii. I w związku z tym niestety mamy brak wspólnej zabawy, a tym samym ucieczka w autostymulację najróżniejszego typu. Może się, moi drodzy, też okazać, że dzieci, które właśnie kompetencje językowe mają bardzo słabe albo w ogóle nie werbalizują, to są dzieci, które bardzo często są nieświadome obecności innych dzieci. Tak? To są takie dzieciaczki, które błąkają się tak naprawdę między innymi dziećmi, które albo stoją blisko dzieci, albo stoją gdzieś w odległości dzieci, albo po prostu biegają między tymi dziećmi, wpadając nawet na inne dzieci, natomiast kompletnie nie nawiązując relacji społecznych, kompletnie nie wchodząc jakby w taki sam rytm tej samej zabawy, inicjując zabawę, kontynuując zabawę, jednocześnie biegając między dziećmi. I rodzicom się wydaje, nie, ale on ma kontakt z dziećmi. Nie, drodzy Państwo, to nie jest kontakt z dziećmi. To jest tylko bycie w obecności innych dzieci, a nie bycie z dziećmi. I to jest radykalna różnica. Jednocześnie powtarzam raz jeszcze, moi drodzy, dzieci, które mają wysokie kompetencje językowe, które naprawdę są w normie intelektualnej, one bardzo często pomijają zupełnie rozwój zabawy w pierwszych latach swojego życia. I wtedy mamy niestety spore kłopoty. Jeżeli dziecko unika zabaw społecznych, moi drodzy, to co się dzieje? To znaczy, że ma problem z przewidywaniem, to ma problem z organizacją, z dostosowaniem, oczywiście z rozumieniem teorii umysłu, ale także z kontrolowaniem własnych zachowań, kontrolowaniem własnych emocji, własnego poziomu pobudzenia, czyli samokontrola jest również u tych dzieci mocno deficytowa. Bardzo często pewnie obserwowaliście to czasami, że są dzieciaki, które zawsze chcą być najlepsze. One chcą zawsze być pierwsze, chcą zawsze wygrywać, stać w pierwszej parze, stać pierwsi do zjeżdżalni, pierwsi być przy drzwiach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że te dzieciaki mają bardzo duży syndrom porażki, tak?
one sobie nie radzą z tą porażką. Nie rozumieją tego, że może być inaczej. Często wynika to, moi drodzy, też stąd, że rodzice, żeby unikać na przykład pewnej frustracji, złości, pewnych zachowań niepożądanych dziecka, zwyczajnie mu się, mówiąc brzydko, podkładają w różnych grach. Jakby cały czas nie ucząc tego, że w życiu to nie jest tak, że zawsze się jest najlepszym, że zawsze się wygrywa. A pierwsze takie porażki, które są naprawdę bardzo trudne dla naszych dzieci, pojawiają się w momencie, kiedy mają kontakt z rówieśnikami, czyli na poziomie na przykład przedszkola. Tam już nie ma czegoś takiego, że dziecko będzie się podkładało, bo wie, że kolega jest autystyczny. Nie ma takiej opcji. Bardzo często jest tak, że dziecko jeszcze specjalnie będzie dopiekało niejako i robiło wszystko, aby wygrać, dlatego że jakby nie tyle lubi patrzeć, co fascynuje go z różnych powodów zachowanie niepożądane tego właśnie dziecka, które staje się sfrustrowane pod wpływem właśnie porażki związanej z przegraną w jakiejś zabawie czy grze. I tutaj jest cały jakby taki kompleks do przeanalizowania, a jednocześnie dający naprawdę duże pole do popisu takiej analizy i samego wsparcia. Dzieci w spektrum, moi drodzy, pamiętajcie, nie przechodzą swobodnie, naturalnie z samotnej zabawy do zabawy w parach, do zabawy partnerskiej czy grupowej. One same się tego nie nauczą, tak jak uczą się dzieci neurotypowe. To nie przychodzi w sposób naturalny. Bardzo taką dobrą radą na rozpoczęcie zabawy dzieci w spektrum jest, moi drodzy, włączenie dzieci w tak zwaną zabawę równoległą. Co to znaczy? To znaczy, że mamy grupkę dzieciaków, które wykonują dokładnie tę samą aktywność, natomiast wykonują ją w pojedynkę. Czyli wszystkie dzieci siedzą przy stoliku, na przykład w przedszkolu, każdy koloruje, czy maluje jakiś obrazek, czy lepi z plasteliny, czy ma swoje klocki, z których coś układa, a jednocześnie jest to zabawa, która daje dziecku w spektrum absolutnie większą swobodę, tak? Daje dziecku dużo większy wybór, czy z kimś rozmawiać, czy nie rozmawiać, czy rozpocząć jakiś temat, czy być w milczeniu. Więc zabawa równoległa jest fenomenalną możliwością żeby wdrożyć dziecko właśnie w te kontakty rówieśnicze. Nie jest rozwiązaniem na poziomie przedszkola, żeby dzieci neurotypowe bawiły się przy jednym stoliku, a dziecko w spektrum było sadzane oddzielnie przy innym stoliku, bo nauczyciel wychodzi z założenia, że albo się przestymuluje, albo będzie zalęknione, albo się zacznie frustrować. Moi drodzy, trzeba robić tak, aby tej frustracji nie było. Małymi kroczkami, odpowiednio do poziomu pobudzenia takiego dziecka, które może być całkowicie inne w trakcie jednego tylko dnia, ale jednocześnie małe kroczki pozwalają dziecku nabywać tych kompetencji. To jest, moi drodzy, także taka forma angażowania i utrzymywania kontaktów towarzyskich, gdzie dziecko ma pewien wybór, ale także pewną kontrolę sytuacji, która jest mu jakby oferowana. Jeśli chodzi z kolei, moi drodzy, o dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, te dzieciaki uwielbiają się bawić i one najczęściej nie mają problemów z zabawą, natomiast problemem jest to, że ta zabawa jest głównie fizyczna, tak? Czyli często z użyciem siły, bardzo często taka impulsywna, nieprzemyślana, taka wydawałoby się agresywna, prawda? Ale jednocześnie te dzieciaki bardzo chcą być w kontakcie z drugimi z innymi dziećmi, natomiast sama jakość tej zabawy jest nieco niewłaściwa. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego to kolejny obszar, który jest przecież wyzwaniem w spektrum autyzmu. I moi drodzy, bez jakby opisywania, co tam w tym przetwarzaniu się dzieje, pamiętajcie o tym, że dziecko, które ma na przykład nadwrażliwość słuchową, tak? Czyli źle reaguje na hałas, może mieć kłopot z tym, aby przebywać w grupie rówieśników, którzy się śmieją. Jest kilkoro dzieciaków, które mówią o różnych tematach. Jeden się śmieje, drugi beka, trzeciemu burczy w brzuchu i inne tego typu rzeczy się dzieją, więc to może być absolutnie niesprzyjające do tego, aby te kontakty się pojawiały. Oczywiście może być też tak, że ze względu na przykład na nadwrażliwość dotykową dziecko preferuje na przykład daną odzież, tak? Czyli nie podąża za trendami na przykład modowymi, a więc jednocześnie uznawana jest na przykład taka nastolatka za niemodną, czyli koleżanki co? No nie będą się
kolegowały, przyjaźniły czy spotykały z dziewczyną, która generalnie ubiera się bardzo obciachowo dla nich, tak? Więc lepiej się z niej pośmiać, a nie, broń Boże, być jej znajomą, bo reszta powie, że jesteśmy też obciachowe, tak jak i ona. Z kolei dziecko, które będzie miało na przykład nadwrażliwość na zapachy, na przykład, może też nie chcieć przebywać z dziećmi, bo na przykład będzie je podrażniało zapach nawet ich ciała, ale także ubrań, które są płukane w konkretnych płynach do płukania. I kolejny kłopot, nie ma tej relacji rówieśniczej. Także, moi drodzy, wszystkie kłopoty motoryczne, które są uwarunkowane zaburzeniami sensorycznymi, jak dyspraksja, jak kontrola posturalna, niestety wyklucza bardzo często dziecko w spektrum z aktywności ruchowych, bo jeżeli, ja już Wam podawałam wielokrotnie ten przykład, jeżeli dziecko ma właśnie dyspraksję i ono ma kłopot z oceną odległości czy zaplanowaniem swoich ruchów, to trudno wziąć takiego kolegę do drużyny, która gra w piłkę, jeszcze drużyny ze sobą rywalizują, no bo to nie będzie pomoc z jego strony, a wręcz przeciwnie, może być dla takiej drużyny taką postacią uciążliwą i doprowadzi do tego, że grupa przegra. Więc to także eliminuje dziecko właśnie z takiej grupy rówieśniczej, szczególnie w przestrzeni właśnie tej przerwowej, jak ja to mówię w szkole czy w przedszkolu. Słabe kompetencje społeczne, to co na początku sobie powiedzieliśmy, ja tylko, moi drodzy, dodam, że w kontekście tych umiejętności społecznych my doskonale wiemy, że grupa rówieśnicza to jest akurat taka przestrzeń, która jest obciążona taką całą masą różnych wyzwań, prawda? Oprócz tego niezwykle oceniająca, ale co najważniejsze, na poziomie grupy rówieśniczej zawsze jest ogromna rywalizacja między dziećmi. I rywalizacja o to, kto ma lepszy telefon, kto ma bardziej firmowe ubrania, którego tata ma lepszą furę, albo które dziecko ma bardziej oryginalną odzież. Zwykłe prozaiczne rzeczy, a już wytwarzają rywalizację. Co z kolei w przypadku dzieci w spektrum i tych trudności, które różne się przecież u nich pojawiają, powodują po prostu niepokój, właśnie ze względu na wysokie takie oczekiwania ze strony grupy, ale także wysoki poziom oceniania, prawda? I jeżeli ciągle słyszysz, że jesteś beznadziejny, ubierasz się niemodnie, masz beznadziejne buty, albo taki, ty w ogóle nie masz telefonu, ale obciach, więc no, to eliminuje nasze dzieci niestety z grup rówieśniczych. Również pamiętajcie o tym, że ta deficytowa świadomość takich konwenansów społecznych, która również obowiązuje na poziomie grupy rówieśniczej, zakłóca to funkcjonowanie, tak? Z kim rozmawiać, gdzie rozmawiać, o czym rozmawiać. A to z kolei wpływa na bardzo słabe umiejętności wyobrażania siebie, reagowanie na uczucia, stany emocjonalne, postawy innych, ale i swoje, czyli cały czas mamy brak podłoża do tego, aby te umiejętności się gdzieś tam pojawiły. Kolejna kwestia, zakłócona uwaga, moi drodzy, zakłócone skupienie na czymś, co możemy wspólnie zrobić, co doprowadza nas przy współpracy do rozwiązania czy osiągnięcia pewnego celu. Jakaś układanka, budowla, gra planszowa. To może być dużym wyzwaniem dla naszych dzieciaków. W związku z tym niestety jeszcze ta nakładająca się naiwność, ale także te wszystkie cechy, które nasze dziecko posiada, sprawia, że ono staje się tak naprawdę takim łakomym kąskiem dla grup rówieśniczych pod kątem, moi drodzy, prześladowania. Dlatego, że niestety nasze dzieci mają słabe umiejętności negocjacyjne i absolutnie można wręcz powiedzieć brak takich zdolności asertywności. W związku z tym niestety koledzy, koleżanki bardzo silnie często to wykorzystują. A jeśli chodzi o taką przestrzeń szkolną, czyli nauczycieli, czyli dyrekcję, czyli innych pracowników szkoły, niestety jakoś niechętnie podchodzą do tematu właśnie budowania tych relacji rówieśniczych. Oczywiście mówię, że nie wszyscy, ale jakby powiela nam się ten wzór, że tych trudności rówieśniczych jest bardzo dużo w szkole i mało kto na nie reaguje. Z kolei, moi drodzy, jeśli chodzi o
dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, tylko jedno zdanie. Te dzieciaki, one znają zasady, reguły społeczne, natomiast bardzo często je łamią, tak? Zna, ale jednocześnie zapomina o ich stosowaniu. Tak najprościej można to powiedzieć. W związku z tym również ten kłopot z budowaniem relacji będzie trudniejszy. Taki przerywniczek króciutki, mianowicie moi drodzy, chciałabym Was znowu zachęcić do zapoznania się z moimi książkami, które są cały czas do nabycia na www.puzzleszkolenia.eu. Pierwsza książka Puzzle autyzmu od pierwszych objawów po dorosłość, mnóstwo porad, mnóstwo rozwiązań i wytłumaczeń. Natomiast druga Niedoskonała doskonałość w całości poświęcona dzieciom z zespołem Aspergera. Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z tymi publikacjami. Kolejny ten obszar do wytłumaczenia, dlaczego te relacje rówieśnicze są trudne, to moi drodzy sztywność i elastyczność. Wiemy doskonale, że ta potrzeba pewnej powtarzalności, rutyny, stałości jest dzieciom bardzo potrzebna, choćby po to, aby zagwarantować im pewien poziom bezpieczeństwa, a tym samym obniżyć poziom lęku. Natomiast dla rówieśników nie jest to atrakcyjne. Oni chcą spontaniczności, oni chcą różnorodności, tak? Więc już sama ta potrzeba rutyny w spektrum autyzmu wyklucza taką możliwość. Poza tym brak tej elastyczności czy spontaniczności u dzieci w spektrum utrudnia im też pójście na kompromis, przedstawienie argumentów czy zrozumienie argumentów drugiej osoby. To jest tkwienie w tych samych zasadach dotyczących zabaw, gier czy kontaktów. Może być, moi drodzy, kłopot z wzajemnością w wyborze, tak? Czy to do zabawy, w którą się będziemy bawić, czy w grę, w którą będziemy grać, ale także do tematu rozmowy. A więc znowu nie ma przestrzeni do tego, aby te relacje się budowały. Czasami zdarza się, że dzieci w spektrum, albo inaczej, one bardzo często przestrzegają zasad i bezwzględnie się tych zasad trzymają, natomiast z punktu widzenia rówieśników to są tacy policjanci klasowi, prawda? Czyli to nie jest kumpel do wygłupów i zabawy, tylko policjant, który kabluje, donosi do nauczyciela, bo niestety czasami tak jest, dlatego że wysokie poczucie takiej odpowiedzialności, przestrzegania zasad w spektrum jest dość wysokie. No więc w związku z tym, moi drodzy, nie ma znowu warunków do relacji. Także jeśli chodzi o tą sztywność, moi drodzy, no to tutaj oczywiście w grę wchodzą te fascynujące zainteresowania. A tym samym takie dziecko czy nastolatek nie pogłębia wiadomości, tak, dotyczących jakichś kultowych czy dzisiaj aktualnych gier komputerowych, filmów, programów, a więc znowu pole konwersacji, pole dialogu niestety jest ograniczone. W związku z tym, że te albo powtarzające się, nieustające odrzucenia przez rówieśników, czy wyśmiewanie, czy właśnie absolutna izolacja tych naszych dzieciaków bardzo często doprowadza do tego, że one rozwijają w sobie tak zwany mechanizm kompensacyjny, czyli oni zaprzeczają, stają się tacy aroganccy, bardzo często pojawia się agresja, czy inne zachowania niepożądane, ponieważ mają bardzo niską samoocenę, ponieważ są wycofani, pojawiają się u nich lęki, ale także stany depresyjne. I to jest taka forma obrony przed tym, z czym oni na co dzień się spotykają. I niestety, znowu powiem, że wielu dorosłych lekceważy tą nagłą zmianę zachowania naszych dzieciaków, szczególnie w momencie, kiedy one stają się coraz starsze. Zrzucając to oczywiście na garb spektrum, a prawda jest taka, że kwestia w większości przypadków tkwi właśnie w przestrzeni rówieśniczej, bo tych rówieśników po prostu nasze dziecko nie ma, bo nikt go nie odwiedza, bo nikt do niego nie dzwoni, no chyba że potrzebuje rozwiązania z matematyki, no to wtedy chętnie. Nikt nie zaprasza na imprezy, nikt nie mówi, dobra, chodź z nami do parku, więc albo jak zapytać mamę, wymień co najmniej 5 kolegów, którzy przychodzą czy kontaktują się z twoim synem, mama mówi, sorry, nie, on ma tylko jakichś kolegów w przestrzeni wirtualnej. Tłumaczyłam Wam o tej przestrzeni wirtualnej. To nie są relacje rówieśnicze. Kolejna kwestia, moi drodzy, to oczywiście to, że w spektrum mamy kłopot z tą negocjacją, prawda? Czyli nie wiemy, kiedy się wycofać, nie wiemy, kiedy ustąpić, nie wiemy,
kiedy nasze argumenty są w stanie przekonać resztę grupy. Ponadto dzieci w spektrum, one bardzo często powielają własne błędy. To znaczy nie próbują zmodyfikować swojego zachowania, nie próbują szukać innego rozwiązania, tylko cały czas tkwią w tej samej przestrzeni. No właśnie ze względu na to, że nie generalizują pewnych zachowań. Często też nie potrafią przyznać się do własnego błędu, prawda? Bo ich racja jest bardziej racją niż całej reszty. I oczywiście tutaj trudno się dziwić, że grupa rówieśnicza nie akceptuje takiego zachowania, tak? Bo relacje rówieśnicze to, moi drodzy, co? Te same przywileje i te same obowiązki. Nie może być tak, że ktoś ma zawsze większą rację niż cała reszta, tak jak w przypadku spektrum bardzo często się zdarza. Z kolei, moi drodzy, w zespole nadpobudliwości psychoruchowej mamy odwrotnie. Tutaj mamy bardzo duże rozproszenie myśli i działań, czyli kilka rozwiązań naraz może się pojawić, kilka pomysłów na zabawę również naraz się może pojawić. Jeśli chodzi o kolejną przestrzeń, to zaborczość i nieelastyczność w relacjach. I moi drodzy, to też się niestety w spektrum zdarza. Chodzi o to, że dzieci w spektrum nie wiedzą, jak często na przykład powinny kontaktować się z przyjaciółmi, albo inaczej, jak często ten przyjaciel, kolega powinien się z nami kontaktować. I czasami jakby chcą mieć taką przyjaźń na wyłączność, tak? Czyli takie myślenie zero-jedynkowe, a więc albo ze mną, albo wcale. Jeżeli nie masz czasu, żeby przyjść do mnie, pograć ze mną w Minecrafta, tylko idziesz z chłopakami pograć w piłkę, to od dzisiaj nie jesteś moim kolegą. I niestety często mamy taką sytuację w spektrum, właśnie ze względu na to myślenie bardzo sztywne i myślenie zero-jedynkowe. Bywa, że dzieciaki w spektrum są zdenerwowane albo rozczarowane, sfrustrowane. Wydzwaniają bez przerwy telefon za telefonem, bo przyjaciela nie ma w domu, bo go nie poinformował, że go w domu nie będzie, bo wyszedł z kimś innym. I wtedy takie dziecko nakłada sobie do głowy informację: nie powiedział, nie czekał na mnie, mimo że może nawet się nie umawiali, a w takim razie już nie jest moim kolegą. Może być też, moi drodzy, narastający lęk też u naszego dziecka, bo się martwi, że przyjaciel nie pisze, że nie odpisuje na wiadomości, że nie dzwoni, albo że specjalnie unika kontaktu ze mną, bo wyszedł z kimś innym. Więc to jest duża trudność w spektrum autyzmu. Kolejna kwestia, w okresie dojrzewania, moi drodzy, pojawia się często taka sytuacja, gdzie właśnie nastolatek w spektrum staje się bardzo nachalny i potrafi nawet mobbingować drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że nastolatek, który wchodzi w okres dojrzewania, a więc zaczyna się u niego zmiana w ciele, hormony, rozwija się u niego popęd seksualny, czyli również te potrzeby, które wielu rodziców powiedział: nie, jego to nie dotyczy, a ja wam mówię, że dotyczy, bardzo silnie dotyczy, moi drodzy, ale o tym sobie kiedyś powiemy na oddzielnym spotkaniu. Natomiast zmierzam do tego, moi drodzy, że taki nastolatek, u którego ten popęd jest, który ma swoje potrzeby, a jednocześnie nie może ich zrealizować. Kłopot z odczytaniem mowy ciała, ze zrozumieniem i interpretacją komunikatów werbalnych i niewerbalnych sprawia, że dziewczyna, koleżanka nawet z klasy, która chce być miła i uprzejma, tak? I spędza wolny czas typu przerwa z takim nastolatkiem, może być ta jej uprzejmość źle odczytana. Na zasadzie takiej, że nastolatek sobie myśli, że ona też chyba się we mnie zakochała. I na przykład albo wystaje pod jej domem, albo bez przerwy do niej dzwoni, albo robi jej wyrzuty, że a ciebie nie było, a ja do ciebie przyszedłem. Niestety takie sytuacje też się zdarzają. To nie jest tak, że tylko dzieci w spektrum są ofiarami. Dzieci w spektrum, czy nastolatkowie w spektrum mogą być również sprawcami pewnych właśnie zachowań mobbingowych. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że są osoby w spektrum, które bywają egocentryczne, tak? Czyli jakby chcą, aby wszystko kręciło się wokół nich, czyli taka potrzeba bardzo dużej kontroli, bardzo dużej powtarzalności i rutyny, takiej poczucie decyzyjności, prawda? I nie akceptuje niczego, co wychodzi poza kanon tego, co sobie zaplanowałem, czy jakby wyobrażam, że tak to powinno przebiegać. W związku z tym znowu pojawia nam się zaborczość w przyjaźni z taką bardzo dużą intensywnością, a więc to jest takie osaczanie przyjaciela, więc ten przyjaciel mówi: a stop, moment,
Ja się na to nie zgadzam. Ja chcę mieć przestrzeń do oddychania. W związku z tym taka przyjaźń również się ucina. Ale pamiętajmy też, że dzieciaki, młodzież w spektrum są to też przyjaciele, którzy są bardzo wiernymi przyjaciółmi, tak? Którzy naprawdę dbają o tą przyjaźń pod warunkiem, że jest ona umiejętnie kierowana. Ale moi drodzy, pamiętajcie też, że zdarza się, że młodzież w spektrum, ona nie toleruje błędów przyjaciela, tak? Jeżeli zauważy, że ten przyjaciel, kolega zrobi coś inaczej niż to nasze dziecko oczekiwało, to natychmiast go krytykuje. Od razu wytyka błędy, co źle ten przyjaciel zrobił. Natomiast odwrotnie, jak to mówimy, niestety to nie działa. To znaczy, że dziecko w spektrum, które jest krytykowane przez swojego przyjaciela, ono tego nienawidzi. Ono jest mega sfrustrowane i to także może być powód do skończenia przyjaźni. Natomiast paradoksalnie jest tak, że nasze dziecko w spektrum wierzy bardzo mocno w uczciwość, w taką prawdę, która dla niego jest ważniejsza niż jakiekolwiek uczucia, choćby tego najlepszego przyjaciela. Ono często sobie nie zdaje sprawy, dlaczego jakiś szczery komentarz, który przecież ja widzę, jak sytuacja wygląda, czy co zrobił źle, denerwuje mojego przyjaciela. Przecież ja mu powiedziałem prawdę, powinien się cieszyć, że go ukierunkowałem w dobrą stronę. Z kolei w przypadku dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, tu co dostrzegamy? Apodyktyczne zachowania, prawda? Czyli takie dziecko bezwzględnie chce dominować, chce rządzić, dlatego że wtedy czuje się po prostu ważnym członkiem takiej grupy. Ale także mimo to, że te dzieciaki mają strasznie dużą potrzebę posiadania przyjaciół, to bardzo często nudzą się daną grupą rówieśniczą i albo chcą przerwy w tych kontaktach, albo zmieniają grupę rówieśniczą. W związku z tym tutaj jest brak pewnej konsekwencji w takiego regularnego kontaktowania się z daną grupą, co oczywiście irytuje też towarzystwo i tę grupę rówieśniczą. Ale znowu, przy zespole nadpobudliwości mamy kłopot z zarządzaniem czasem, czyli takie dziecko zapomina o tym, że umówił się na spotkanie, że umówili się w parku na tą i na tą godzinę, a więc się nie stawia, prawda? I to znowu bywa irytujące dla grupy, która po prostu ma dość takich kontaktów. Wreszcie niska wiara we własne możliwości. Tutaj, moi drodzy, pamiętajcie, że te dzieciaki ze względu na mniejsze doświadczenia, ale także niestety większe kłopoty w tych umiejętnościach społecznych, mają większe poczucie skrępowania, nieśmiałość, taki niepokój w nawiązywaniu przyjaźni. Dlatego, że w momencie, kiedy one zbyt często doświadczały takich negatywnych opinii na swój temat, zaczynają w końcu w to wierzyć, zaczynają sobie powtarzać, że jestem beznadziejny, nie nadaje się do niczego, nie nawiążę przyjaźni. W związku z tym jakby wybiegając w dalsze swoje życie, wybiegając myślami w przyszłość, zakłada, że każda następna przyjaźń zakończy się po prostu porażką. Bo jakby to myślenie o tym, nie poradzę sobie, jestem beznadziejny, nie umiem tego zrobić, jakby potęguje te trudności. I znowu, moi drodzy, ta sytuacja z kolei napędza lęk, który wprowadza dziecko do izolacji i unikania sytuacji społecznych, a więc jednocześnie izolacja społeczna się narasta, a więc nie ma również relacji rówieśniczych. Z tym, co teraz Wam powiedziałam, oczywiście wiąże się także negatywne doświadczenia, które te dzieciaki mają, ponieważ każda następna porażka, każde następne wyśmiewanie w tym takim mikrosystemie grupy rówieśniczej jest sprzyjające do właśnie przestrzeni bullyingowej, do etykietowania, a także wykluczania. Więc jeżeli nasz młody człowiek bywa ignorowany zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów, nikt nie chce pokierować, wspomóc tego dzieciaka w tym obszarze relacyjnym, niestety jakby odrzuca kolejne możliwości, nawet jeżeli one się pojawiają, dlatego że boi się kolejnej porażki, dlatego że wie, jak to przeżywa, wie, jakie jest to dla niego ciężkie. W związku z tym niestety nie ma tutaj możliwości do tego, aby po raz kolejny próbować i ponosić kolejną porażkę. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że młode osoby w spektrum, młodzież, która uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, szkół średnich,
zgłasza znacznie wyższe wyparcie społeczne i ze strony kolegów, i ze strony nauczycieli, niż dzieci z jakąkolwiek inną niepełnosprawnością, na przykład z zespołem Downa, z niepełnosprawnością fizyczną. Te dzieciaki naprawdę zgłaszają zdecydowanie częściej to odrzucenie niż wszystkie inne dzieci. Jednocześnie tutaj musimy też, moi drodzy, pamiętać o tym, że niektóre przyjaźnie mogą też powodować izolację, taką bezwartościowość, takie zdenerwowanie, dlatego że dziecko doświadcza w tej przestrzeni, grupie czy kontaktach bardzo silnych, negatywnych takich emocji, jak lęk, jak strach. Dziecko boi się odezwać, żeby nie powiedzieć coś głupiego, bo będą się z niego śmiali. I znowu, moi drodzy, takie zachowania przekładane są bardzo często na dom, odtwarzane w domu, szczególnie w takiej przestrzeni rodzeństwa, tak? Gdzie nasz młody człowiek przyjmuje taką rolę antagonisty i jakby prezentuje pewne zachowania względem swojego rodzeństwa, a są to zachowania, którym sam ulega, których doświadcza właśnie ze strony rówieśników. Więc jakby no, to też jest warte do obserwowania. Natomiast taką dobrą wiadomością, moi drodzy, jest to, że wiele młodych ludzi w spektrum ostatecznie ma naprawdę bardzo fajnych przyjaciół, grupę rówieśników, natomiast najczęściej są to również dzieciaki w spektrum, które po prostu się nawzajem rozumieją, które wiedzą, że czasami po prostu nawet jak są wspólnie, to robią różne rzeczy w samotności niejako, tak? Samodzielnie jakby, bez udziału czy prowadzenia jakiegoś dialogu. Te przyjaźnie z innymi osobami w spektrum zazwyczaj są niezwykle trwałe. Przez wiele, wiele lat, a może nawet i do końca życia się utrzymują. Natomiast jeszcze jedna rzecz w kontekście, moi drodzy, tego, że dzieci, które nie mają dobrych relacji rówieśniczych, które ciągle na tym podłożu ponoszą różnego typu porażki, jakieś takie negatywne doświadczenia, one mają bardzo duże trudności potem w budowaniu relacji partnerskich, w relacjach także takich seksualnych. Różne kłopoty się tam potem będą pojawiały, więc podkreślam raz jeszcze, te relacje rówieśnicze są naprawdę bardzo ważne. Kolejna rzecz, moi drodzy, to ujawnianie diagnozy. Co to znaczy? Chodzi o to, że czasami dopóki grupa nie wie, że dziecko jest w spektrum autyzmu, to jakby te kontakty jakoś wyglądają, tak? Natomiast w momencie, kiedy dziecko czy ktoś ujawnia, że dziecko jest w spektrum autyzmu, to nagle grupa zaczyna się dowiadywać albo wyszukiwać w jego zachowaniu tego, śmego i owego i zaczyna to zachowanie w pewien sposób etykietować. Etykietowanie zachowania to etykietowanie samego dziecka. I nagle zamiast dostrzegać to, co piękne w naszych dzieciakach, one odkrywają całą masę stron takich negatywnych, które są powodem do tego, aby to dziecko z grupy wykluczyć. Więc nagle przyjaźnie się zrywają, koledzy nagle stają się mniej otwarci, mniej wyrozumiali, a tym samym jakby wzrasta ten poziom izolacji. I teraz, moi drodzy, może zdarzyć się tak, że jeżeli to koleżeństwo, ta przyjaźń, ale także takie mądre uświadamianie na poziomie szkoły, czyli przez nauczycieli, resztę klasy, nie mówiąc czy etykietując, że w tym jest zły, tego nie potrafi, tylko pokazując, że tą różnorodność właśnie wśród swoich uczniów może doprowadzić do tego, że właśnie taka świadomość, ale także akceptacja tych dzieci neuroróżnorodnych naprawdę jest ogromna wtedy w takiej klasie, ale to bardzo dużo zależy od samego nauczyciela. Natomiast pamiętajcie, że czasami jest tak, że samo dziecko nawet nie wie, że posiada taką diagnozę i jemu jest bardzo często trudno zrozumieć, dlaczego te przyjaźnie się rozpadają, dlaczego dzieci nie chcą wchodzić właśnie w interakcję z tym konkretnym dzieckiem. Ono samo o tym nie wie, tak jak nie wiedzą rówieśnicy i to też jest oczywiście kłopot. Poziom świadomości i tolerancji rówieśników to, moi drodzy, też wielokrotnie już powtarzałam. Natomiast podkreślam raz jeszcze, jest to bardzo ważne, aby dzieci neurotypowe
były zaznajamiane z różnymi niepełnosprawnościami, odmiennościami, neuroróżnorodnościami, które będą występowały i z którymi te dzieciaki będą miały kontakt. Natomiast to uświadamianie, ten aspekt budowania akceptacji i tolerancji, moi drodzy, w 99% zależy od nas dorosłych, od rodziców i od samych nauczycieli. Dlatego, że to nie jest tak, że dzieci z natury są złe, tak? I one z natury zakładają, że jak ktoś troszeczkę inaczej się bawi albo inaczej mówi, to trzeba go, on jest B i trzeba go wykluczać. To niestety jest postawa nas dorosłych. Jeżeli rodzice takiego dziecka neurotypowego w domu rozmawiają, etykietują, wyśmiewają, to dziecko to słyszy i potem przekłada to również na potem takie swoje życie w tej przestrzeni szkolnej. Czy nauczyciele, którzy nie reagują na niewłaściwe zachowanie ze strony dzieci neurotypowych, ale także na niewłaściwe zachowania dzieci w spektrum, moi drodzy, bo to też trzeba z dwóch stron to rozpatrywać. To niestety tej relacji rówieśniczej nie będzie. Różne badania dotyczące właśnie relacji rówieśniczych w spektrum autyzmu pokazują, że świadomość rówieśnicza, zrozumienie, postawa wobec dzieci w spektrum jest bardzo mocno ograniczona, moi drodzy. To znaczy, że niby dzieciaki wiedzą, że jest spektrum, że jest autyzm, że inne dziecko może zachowywać się tak albo inaczej, albo mieć z tym czy z tamtym problem, czy inaczej reagować na to, czy na coś innego. Natomiast jeśli chodzi o samą świadomość, jak sobie z tym radzić, jak akceptować, właściwie jest zerowa, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że o ile dzieciaki neurotypowe dobrze radzą sobie z niepełnosprawnością widoczną, fizyczną, z zespołem Downa, tak? Czyli z tą niepełnosprawnością, która jest widoczna, to jeśli chodzi o spektrum autyzmu, które jest traktowane jako niepełnosprawność niewidoczna, jest niestety z tym bardzo, bardzo źle. Kontakt społeczny moderuje postawy, a jednocześnie wpływa na to, jak te nasze dzieci czuć się w tej przestrzeni szkolnej będą. Dzieciaki, które uczęszczają do szkół, w których prowadzony jest program włączający, one mają zdecydowanie bardziej pozytywne nastawienie do różnego typu niepełnosprawności niż te dzieciaki, które uczęszczają do szkoły, gdzie tej inkluzji po prostu nie ma, gdzie nikt na to nie zwraca uwagi. Przepisy sobie, życie sobie, tak? I mnóstwo innych argumentów się tutaj pojawia. Moi drodzy, prawda jest taka, że akceptacja nic nie kosztuje. Natomiast kosztuje jedynie pracy i chęci ze strony osób dorosłych, którzy będą chcieli doprowadzić do integracji takiej różnorodnej klasy. Okazuje się także, że dziewczęta są bardziej tolerancyjne. One zdecydowanie lepiej akceptują niepełnosprawność najróżniejszą, także tą niewidoczną, niż chłopcy. W związku z tym, znowu, jeżeli tej świadomości, dobrych lekcji tolerancji nie będzie, to nie będzie również satysfakcjonujących przyjaźni właśnie przestrzeni szkolnej. Czym zatem jest satysfakcjonująca przyjaźń, moi drodzy? To taka przyjaźń, która opiera się na dawaniu i braniu. To taka przyjaźń, gdzie wszyscy w grupie mają te same prawa, obowiązki i przywileje, czyli budują zdolności kompromisu, negocjacji i asertywności. To są takie warunki, gdzie my akceptujemy, szanujemy pewne wybory i pewne decyzje jakby wszystkich nas w grupie. Czyli nawet jeżeli ktoś różni się poglądami, akurat w danym temacie, nie wyklucza go właśnie z dalszego uczestnictwa w tej grupie społecznej. Pozytywna przyjaźń to oczywiście dobre samopoczucie, to wysoka samoocena, to jest także perspektywa zdrowia psychicznego i społecznego każdej osoby, nie tylko tej w spektrum, ale tej neurotypowej również. Także nauczenie jednostki o tym, jaka jest, czego potrzebuje, czyli jej tożsamości, wynika także, moi drodzy, z tej przestrzeni rówieśniczej. Osoby w spektrum, one muszą wiedzieć, muszą być tego nauczone, że przyjaźń, taka satysfakcjonująca, mądra i dobra, nie oznacza zadowalania innych, nie oznacza spełniania ich zachcianek. Niestety nasze podejście behawioralno-poznawcze, które wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, wpędza te dzieci w taki kozi róg i one naprawdę potem mają bardzo mocno ograniczone takie myślenie, czy tą elastyczność myślenia i niestety ulegają bardzo wpływom innych osób, nie mając takiego poczucia własnej, odmiennej intencji, zdania, argumentu
czy negocjacji. To, co teraz Wam powiedziałam, to jest kwestia do przepracowania. To są właśnie strategie, nad którymi należy pracować. To jest właśnie to, co te dzieciaki wymagają, aby mogły być takim ogniwkiem właśnie w tej grupie rówieśniczej. Dopiero wtedy będziemy mieli rzeczywiście możliwość zbudowania relacji rówieśniczych. Bardzo dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Powtarzam raz jeszcze, to jest drugi z 4 właśnie webinarów właśnie z cyklu relacji rówieśniczych. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki.